Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i Nuri też oczywiście będzie w końcu w tym vlogu. Witam się z Wami przy moim biurku w Erciś, bo po całym naszym zimowym pobycie w Polsce wróciliśmy już do Turcji. Ja oczywiście nagrałam dla Was tą podróż powrotną, za chwilę ją zobaczycie, ale podczas montażu zorientowałam się, że jakoś w ogóle się z Wami nie przywitałam na tamtych nagraniach, ani nic nie powiedziałam jakimś tytułem wstępu, stąd właśnie teraz taki wstęp. Myślę, że warto by było Wam nakreślić, jak wyglądała nasza trasa, zanim w ogóle w nią ruszymy razem. A więc ruszyliśmy w sobotę około 9:30 rano. Najpierw pociągiem z Chodzieży do Poznania. W Poznaniu mieliśmy przesiadkę, jechaliśmy dalej pociągiem do Warszawy Centralnej i tam przesiadaliśmy się na pociąg, który jechał na lotnisko Chopina. Później, późnym popołudniem, już tak pod wieczór, mieliśmy samolot z Warszawy do Antalii. W Antalii wylądowaliśmy późno w nocy i tą nockę spędziliśmy na lotnisku. Ładnych kilka godzin czekaliśmy na nasz samolot z Antalii do Van, który był rano, a później, jak już do Van dolecieliśmy, to jeszcze musieliśmy dojechać z Van do Erciś autobusem około 100 km. I w Erciś odebraliśmy spod bloku kolegi nasze auto i tym autem w końcu dojechaliśmy do domu. Do domu weszliśmy jakoś koło południa, więc byliśmy w podróży ponad dobę. I na tym nasze przygody się nie skończyły. Ale to zobaczycie zresztą zaraz sami. Także myślę, że nie ma co już tutaj przedłużać. Wsiadamy do pociągu i jedziemy razem. Już odjeżdża. O, idziemy. Niedługo się widzimy. Uciekamy, bo nam odjedzie. Poznań. Tak. Jak Poznań, to Rogale Świętomarcińskie. Nie, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Chyba tak. Warszawa Centralna. Na stacji Warszawa Centralna można przesiąść się do pociągu w kierunku stacji Kraków Główna, Gdynia Główna, Białystok, Lublin Główny. Takie cuda w Warszawie. Robot robi kawę. Kurde, zdążę, nie zdążę, chyba nie. Chyba nie zdążysz. Zaraz mamy pociąg na lotnisko. Ojej. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 14:51. Stacja docelowa. Warszawa Lotnisko Chopina. Na
lotnisku jeszcze świątecznie. Wylądowaliśmy już jakiś czas temu na lotnisku w Antalii. Tak się tutaj na tym lotnisku kręcimy, ale mamy jeszcze kilka ładnych godzin do naszego lotu do Van, bo mamy go dopiero rano. Ale to jest za mało godzin, żeby jechać do hotelu, więc pomyśleliśmy, że chyba wejdziemy tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy do jedzenia. Tutaj pieczywo, jakaś zupka. Tutaj jajka, börek. Tutaj różne orzeszki, ciastka, jakieś przekąski, rogaliki, babeczki. A tutaj różne kanapki, śniadaniowe rzeczy, dżemy, miody, masła. O, tutaj nawet jakieś jogurty. Normalnie tutaj ser, owoce, oliwki, warzywa, woda i różne tutaj napoje. Tak to wygląda tutaj. Jeszcze jest tutaj druga część. Można sobie tu zrobić herbatę i kawę. I odpocząć. Tutaj panowie śpią. A my się chyba tu wygodnie rozłożymy. No, powiem wam, że zadowolona jestem z tego, bo posiedzieliśmy kilka godzin, chyba z 3 godziny i zjedliśmy sobie śniadanie, napiliśmy się ciepłej herbaty, kawy, odpoczęliśmy sobie, ja trochę się nawet przespałam. I wiecie co, no ten pobyt tutaj i razem z tym całym jedzeniem w środku kosztował nas 350 lir za osobę. Oczywiście inne ceny są też na lotach międzynarodowych. My tutaj jesteśmy teraz już na terenie lotów krajowych, stąd taka cena. I też trochę niższa jest cena niż normalnie, dlatego że mamy bilet z linii Sun Express, a oni tutaj mają podpisaną umowę. Więc dlatego to tak wyszło chyba normalnie. Jak się zarezerwuje tutaj online, to jest 500 lir, a jak się przyjdzie tak po prostu, to 700 lir. No a właśnie jak się ma bilet z tej linii Sun Express, to 350 za osobę. A z tego co wiem, to na lotach międzynarodowych chyba jest 60 euro. Chociaż tam ten salon trochę inaczej wygląda, trochę jest większy i tam są w ogóle takie leżanki do spania. No ale tutaj też było bardzo wygodnie.
No a 350 lir. Jak leciałam do Polski, to pokazywałam Wam, że za taką cenę to tutaj można dostać na lotach krajowych hamburgera jedynie, także no myślę, że fajnie, fajna opcja. Alışılmadık bir durumla karşılaşmanız halinde mutlaka kabin ekibine bilgi vermeniz son derece önemlidir. No, Warmia. Przyjechaliśmy autobusem z lotniska do Ercisz i odebraliśmy teraz auto spod bloku kolegi, ale no niestety trzeba się tym zająć. Poczekaj. Dotarliśmy do domu cali i zdrowi, ale na tym nasze przygody się nie skończyły. Tylko że jak ja zobaczyłam, co się stało, byłam już tak zmęczona, że po prostu nie miałam siły już tego dla Was nagrywać. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, Facebooku, to wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, jak weszliśmy do domu, to w domu było bardzo zimno. Okazało się, że jak nas nie było, to w Erciś była awaria prądu. Jak już później tę awarię naprawili i prąd wrócił, to nasz piec gazowy postanowił jednak sam się z powrotem nie włączyć. A w Erciś mamy śniegi, mamy mrozy, sami zresztą widzieliście na tych poprzednich klipach. Były mrozy do -15 w nocy i przy takich temperaturach prawdopodobnie nie było nasze mieszkanie ogrzewane przez około 5 dni, a my mieszkamy na parterze i pod nami jest nieogrzewana piwnica. Więc mieszkanie wychłodziło się do około 12 stopni. Zamarzła nam rura, znaczy ten komin, który wychodzi z pieca gazowego na balkon.
Więc najpierw trzeba było się jakoś pozbyć lodu z tego komina i później dopiero było można ten piec uruchomić. I powiem Wam, że mimo, że włączyliśmy ten piec na maksa i jeszcze dogrzewaliśmy się też warelką taką elektryczną, to zajęło to jakieś 3 dni, zanim to mieszkanie wróciło do jakiejś normalnej, sensownej temperatury. Mało tego, przez cały czas była śnieżyca i zamknęli drogi, więc mimo tego, że ferie tak naprawdę skończyły się w niedzielę i Nuri miał w poniedziałek wrócić do pracy, to w poniedziałek do tej pracy nie wrócił, no bo były po prostu nieprzejezdne drogi. Więc tutaj w naszej okolicy ferie zostały przedłużone do czwartku i Nuri wrócił do pracy dopiero w czwartek. No ale przez ten czas doszliśmy do siebie, mieszkanie już się z powrotem nagrzało, rozpakowałam nasze bagaże, porobiłam prania, posprzątałam, uzupełniliśmy lodówkę, odpoczęliśmy. Także wracamy teraz już z powrotem na nasze tory. W Polsce naprawdę było fantastycznie. Bardzo się cieszę, że w końcu na te święta pojechałam. Bardzo miły czas spędziliśmy. Później jak Nuri do nas dojechał, to już w ogóle... Najpierw miałam w planie, żeby nagrać dla Was vloga z tego, co w Polsce razem robimy. Tak jak to zawsze robię latem. Ale wiecie co, no teraz Nuri przyjechał tylko na 2 tygodnie. To było tak mało czasu, że jednak postanowiliśmy, że będzie to taki czas dla nas prywatny, bez kamery, żeby trochę się też zresetować i jak najwięcej z tego wyciągnąć. Także no, widzieliście tam jakieś kadry na mediach społecznościowych, ale kamery nie wyciągałam. Ale było naprawdę przesympatycznie, bardzo dużo takiego ciepłego, rodzinnego czasu. Bardzo dużo czasu spędziliśmy u mojej babci, tam też spotkaliśmy się z resztą mojej rodziny. Także dużo długich rozmów, oglądania zdjęć z młodości mojej babci i słuchania opowieści z tamtych czasów, wspomnień, dużo pysznego polskiego domowego jedzenia, dużo grzańca, dużo zimowych spacerów, także naprawdę było fantastycznie. Odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się tym, ile tylko było można i teraz już wróciliśmy do siebie i do naszej rutyny. Także możecie się teraz już spodziewać regularnie nowych filmów. Mam nawet taki plan, żeby może pojawiać się tutaj częściej niż raz w tygodniu. Nie obiecuję, raz w tygodniu będzie na pewno, ale jak się uda, to będą filmiki 2 razy w tygodniu. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i dajcie mi też znać, jak Wy spędziliście ferie zimowe. W ogóle nie wiem, czy te ferie wszystkie już się skończyły w Polsce? Dajcie znać, jak tam, co tam robiliście. I nie będę już teraz przedłużać. Widzimy się w następnym filmie już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz.